Cześć! Spotykamy się w nowym roku. W nowym roku na tym kanale. I to jest ostatni film na temat mojej przemiany, którą sobie zrobiłam, powiedzmy, że rozpoczęłam ją 1 czerwca. 1 czerwca postanowiłam zmienić troszkę swój styl życia. No tak, bo ogólnie muszę powiedzieć, że zmienił się mój styl życia. Było sporo nieprzewidywalnych sytuacji i o tym Wam dzisiaj opowiem, bo odchudzanie to nie jest prosta sprawa, to nie jest prosty etap i ja postanowiłam Wam też o tym opowiedzieć jako o etapach. Podsumować, ale to będzie na końcu. Najpierw Was w ogóle wprowadzić w ten temat. Co zrobiłam dobrze? Co zrobiłam źle? Czego już bym dziś nie zrobiła podczas odchudzania, a z czego jestem zadowolona. Zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że czekaliście na ten film. I w końcu to nadeszło. To nie jest dla mnie proste. Od razu Wam powiem, że ja tutaj mam kartkę z po prostu milionem notatek i muszę z niej korzystać, bo ja je robiłam trochę w trakcie. Już wiedziałam, że taki film na zakończenie tego całego procesu trzeba będzie nagrać, podsumować to, jak to wyszło. Bardzo wiele z Was jest zresztą ciekawych, jak tego dokonałam i chciałabym się z Wami naprawdę szczerze podzielić. A też dlatego, że wbrew pozorom spotkało mnie w miarę chudnięcia coraz więcej hejtu, który usuwałam, bo uważałam, że to jest złe, żeby ludzie czytali hejt w momencie, kiedy człowiek pracuje nad sobą. Inni mają czytać komentarze typu nie boisz się używać tych leków, co wiem, co insynuuje. Takie komentarze były wręcz zgłaszane do YouTube'a jako wprowadzanie innych w błąd, ponieważ ja schudłam po prostu organicznie, stosując pewne rzeczy, o których Wam dziś powiem, a nie dlatego, że wszystkich wkładacie do jednej szuflady. Ja jestem osobą, która nawet nie używa tabletek przeciwbólowych, która nie biega po lekarzach. Nie lubię lekarzy, idę w ostateczności. Która naprawdę nigdy w życiu swoim nie wzięła antybiotyku. Każdą chorobę przeleżę i przeleczę sobie sama własnymi sposobami. Śmieszy mnie też pisanie mi, jak źle na twarzy wyglądam, jak staro, jaka jestem. No ogólnie polał się hejt w momencie, kiedy zaczęłam się zmieniać. Pisano mi, jakie mam nogi balerony, gdzie w momencie, kiedy zaczynałam nagrywać ciuchowy content, nikt mi nie pisał, że jestem gruba, a gruba byłam. Nikt mi nie pisał, że źle wyglądam, tylko były ochy i jachy. Więc w narodzie jest ogromna nienawiść i ogromne życzenie porażki. Każdy sukces jest po prostu tłamszony. Ktoś się czuje z tym źle, że komuś coś się udało i musi go zbić do parteru. Nie ze mną te numery. Zacznę może od tego, że podzieliłam sobie na pewne sekcje to, o czym Wam dzisiaj chcę opowiedzieć. Pierwsza sekcja to jest przygotowanie. Dzisiaj myślę, że przygotowałabym się do pewnych rzeczy. Ja akurat nie musiałam, znaczy zdawałam sobie z tego sprawę, ale powiem Wam o tym właśnie w takim sensie, że być może ktoś by tego potrzebował. Przygotowanie. Przede wszystkim mentalnie trzeba sobie przed rozpoczęciem tej redukcji już oprócz nastawienia, oprócz tego, że Wy wiecie, że tego chcecie, że jesteście na tym etapie, kiedy ten filmik będzie długi,
że jesteście na tym etapie, kiedy chcecie zmiany, potrzebujecie zmiany. U mnie było to zdrowie. I teraz tak, ja już miałam stan przedcukrzycowy. Chcieli mi robić krzywą cukrzycową, bałam się tego strasznie i nie poszłam na robienie krzywej cukrzycowej. Objawy zaczęłam mieć normalnie już takie dosyć cukrzycowe, typu skaleczenie się, które mi się nie chciało goić i non-stop sączenie się krwi. Typu nie mogłam w ogóle jeść słodyczy, bardzo źle się czułam po słodyczach, wręcz jakbym umierała dosłownie, miałam takie uczucie, jakbym znikała. Miałam już otłuszczoną wątrobę, co za tym idzie, nie mogłam jeść większości produktów, bo po prostu wątroba mi nie wydalała. Zaczynałam mieć drobne problemy z nerkami, także generalnie nie mówiłam Wam o tym, ale wiedziałam, że ja na koniec Was po prostu zarzucę toną informacji, pod warunkiem, że mi się to uda, bo wiecie, to nie jest tak, że ja to rozpoczynałam. Oczywiście ja znam swój charakter, ja wiem, że ja dopinam wszystko, to co chcę dopiąć, to ja do tego dojdę. Ale wszystko mogło się po drodze wydarzyć. Więc kiedy decydujecie się po prostu tylko dlatego, żeby, nie wiem, fizycznie lepiej się czuć, albo właśnie tak jak ja, z powodów zdrowotnych, na redukcję masy ciała, na chudnięcie, to musicie sobie zdawać z jednej rzeczy sprawę. Musicie mentalnie nastawić się na to, że będziecie odczuwać non-stop głód. I teraz, jeżeli powiedzmy jesteście uzależnieni od jedzenia, uzależnieni w takim stopniu, że jedliście do tej pory co chcieliście, ile chcieliście, bez żadnych ograniczeń, potrafiliście jeść prawie non-stop, bez przerw i raptem decydujecie się na redukcję, to musicie wiedzieć, że to będzie najgorszy Wasz czas i to u każdego będzie inaczej. U jednego to będzie miesiąc, a u innego będzie ten głód trwał cały czas. To jest kwestia, jak macie rozciągnięty żołądek, jak macie właśnie poukładane w głowie. Ja na szczęście czułam głód przez pierwsze 2 miesiące tylko. Później już organizm mi się dostosował i naprawdę ja się czułam ok. Wręcz musiałam sobie cały czas ogarniać i zmieniać deficyt po to, żeby jednak ten niedosyt czuć, nie do jedzenia, bo to jest dosyć ważne przy chudnięciu. Jeżeli czujecie cały czas, że jesteście najedzeni, to tak jakby trochę już jecie swoje zero kaloryczne. Ja nie wiem, czy tak jest, bo ja nie jestem dietetykiem, ja Wam mówię z własnego doświadczenia. Na wstępie powinnam też Wam powiedzieć, że ja nie korzystałam z żadnego dietetyka, nie zalecam tego, jeżeli nie lubicie czytać i dokształcać się w tej kwestii, bo jest jedzenie i to, co powinniśmy jeść i jak, żeby dostarczać wszystko, jest bardzo trudną rzeczą i potrzebna jest ogromna wiedza, więc dietetyk Wam, moim zdaniem, dobry dietetyk jest konieczny. I właśnie w dalszej części też będę Wam tłumaczyła, jakie błędy popełniłam i to jest na pewno spowodowane niewiedzą, też tym, że niektóre informacje, które słyszycie w internetach są albo fałszywe, albo po prostu nie do Waszego organizmu, albo właśnie nie do końca pokrywa się to z badaniami, z wiedzą dostępną. Ktoś coś palnie i tak to idzie dalej w eter. Więc ostrożnie, nie słuchajcie absolutnie nikogo, kiedy rozpoczynacie tę drogę, nie zaczynajcie słuchać różnych pseudodietetyków tiktokowych i tak dalej. Absolutnie nie wolno Wam tego robić, wręcz ponieważ zapętlicie się w sprzecznych informacjach, nie będziecie do końca wiedzieć, którą drogą macie iść, a musicie ją obrać już na samym początku. Musicie zdecydować, jak chcecie jeść, i jak chcecie przejść przez ten etap redukcji. Fajnie jest też sobie założyć albo sprawdzić w jakiejś aplikacji, ile to powinno trwać i się na pewien okres od razu przygotować. To mentalnie Wam pomoże. Bardzo dobrze jest się przygotować do tego fizycznie.
Bardzo dobrze jest przed rozpoczęciem tego wszystkiego już zacząć jakieś dłuższe spacery, większe wyjścia z domu. Nieważne, czy jest zimno, czy nie, nastawiacie się pozytywnie i po prostu idziecie. Albo już wykupić coś i zacząć na to chodzić. To ma spowodować, że się dobrze nastawicie do tych różnych fizycznych wysiłków, które bardzo dobrze mieć jest równolegle. Tylko już Wam tłumaczę. To, że będziecie chodzić na siłownię, jeżeli siłownię wybierzecie, czy na waku, jak ja zaczynałam, czy kupicie sobie bieżnię, tak jak ja, czy rowerek, czy orbitrek, czy co tam chcecie, to nie powoduje, że możecie nadal jeść tyle samo. Sama aktywność fizyczna nie robi Wam deficytu. To działa na tej zasadzie. Deficyt jest podstawą utraty wagi, a aktywność fizyczna będzie Was wspierała i budowała Wam ciało, które będzie się zmieniało. I o tym też Wam powiem. Oczywiście musicie się też nastawić, przygotować i zacząć też powoli zdawać sobie sprawę z tego, ile co ma kalorii. No bez tego nie ruszycie dalej. I z takim przymrużeniem oka napisałam jeszcze sobie taki punkcik w przygotowaniu właśnie. Nastawcie się, że będziecie potrzebować grubo kasy, żeby kupić wszystkie nowe ciuchy, łącznie z butami, bo większość Waszych butów, jeszcze w zależności ile ważycie, prawdopodobnie nie będzie na Was dobra, właśnie dlatego, że stopa też się zmniejsza i mało tego, ona przy pewnym ciężarze jest taka płaska i Wam rozchlaptuje wszystkie buty, a jak stracicie wagę i zaczniecie ważyć normalnie, to ta stopa będzie mała i nie będzie Wam w ogóle właśnie rozchlapywała butów, więc te rozchlapane będą na Was dużo za duże. Teraz punkt drugi, podrozdział, czyli jedzenie. I to jest najgorszy, najtrudniejszy moment, nad którym powinniście przysiąść. Po pierwsze, jeżeli robicie to dla zdrowia, to musicie wiedzieć, co Wam szkodzi. Ja Wam powiem tylko tak. Wszyscy Wam powiedzą i ja się z tym zgadzam, że bardzo dobrze jest, przynajmniej na samym początku, spróbować wyeliminować węglowodany, najbardziej jak się da. Oczywiście nie da się w 100%. Jemy też, węglowodany są też w owocach, w warzywach. Węglowodany są generalnie wszędzie praktycznie, więc ale te takie główne, o których mówimy, typu chleb, zrezygnujcie może z ziemniaków, na pewno ze słodyczy. I teraz tak, są osoby, które nie potrafią zrezygnować ze słodyczy, to nie rezygnujcie może w 100%, róbcie sobie na przykład drugie śniadanie, jakieś takie słodkawe. Ja na przykład mi bardzo pomagało na samym początku galaretka z owocami. Uwielbiałam i to mi dla mojego mózgu robiło genialnie. Oprócz tego bardzo dobrze to robi na kości, więc to jest naprawdę super pomysł. Ale o czym Wam powiem? Im bardziej zaczniecie te słodycze, o których tu bym chciała powiedzieć, eliminować, tym bardziej Wasz organizm się od nich odzwyczai i przestanie się ich domagać. Słodycze będą Waszą klęską. Niestety, jeżeli się troszeczkę od nich nie odzwyczaicie, to będą Waszą klęską. Ja sobie robiłam chlebki bananowe, które były przepyszne. Robiłam sobie różne rzeczy. Naprawdę możecie zrobić sobie własne słodycze tylko z ksylitolem, które będą słodkie i będą Wam zastępowały Wasze potrzeby, ale chodzi o to, żeby to ograniczyć, żeby też przestać w pewnym momencie jeść to codziennie, tylko raz na jakiś czas. I mówię Wam, że organizm się odzwyczai i czekolada gorzka stanie się dla Was turbo czymś pysznym i słodkim. Jeżeli myśleliście, że czekolada gorzka to nie jest żaden słodycz, to po odstawieniu cukru czekolada gorzka stanie się Waszym słodyczem i to pysznym i to bardzo, bardzo zdrowym tak naprawdę dla mózgu.
Jedzenie to jest to, do czego musicie usiąść i się nad czym bardzo musicie zastanowić. Być może nawet nie jedliście źle, tylko jedliście wszystkiego za dużo. I to jest tylko problem, żeby mniej nakładać na talerz. Świadomość, liczenie kalorii, nie będziecie się z tym rozstawać. Niestety kalkulator kaloryczny, to wszystko, czytanie etykiet, patrzenie na etykiecie, ile w 100 gramach jest kalorii, to musi już z Wami zostać. Najważniejsze, co musicie zrobić przy tym etapie rozkminienia, co będziecie jeść, to to, że tu na tym etapie budujecie swoje nawyki. Generalnie starałam się sobie gotować bardzo pyszne jedzenia. Znalazłam swoją ulubioną stronę, z tych przepisów wychodziło przepyszne jedzenie i po prostu gotowałam sobie bardzo dobre jedzenie. Ja się nim zajadałam, to było coś pysznego. Ja w moim przypadku zrezygnowałam z mięsa, ale też teraz jem weekendami to mięso. Natomiast ja widzę, że no lepiej mi jest bez niego, ale jak sobie zjem indyczka, czy nie wiem, no na ogół indyk, bo jak kurczak to dla mnie jest takie, wiecie, słabe jakościowo, więc na ogół coś indyczego jak zjem, to jest ok, ale nie jem wołowiny, nie jem wieprzowiny, nie jem tego typu mięsa. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to zrobiło niesamowicie dobrze. Ja się chyba nigdy, no jak wykryli mi celiakię, to się czułam bardzo dobrze, jak zaczęłam wtedy jeść te swoje jedzenie. Ale od tamtej pory tak naprawdę zawsze było coś. Od kiedy przytyłam, to zgaga, no to było coś nie tak, słuchajcie. Można też do tego przywyknąć, ale po co? A teraz jest mi lekko, ja się czuję zawsze dobrze. Bardzo mi się unormował metabolizm, chociaż powiem Wam coś, tylko się nie oburzajcie, bo powiem Wam to i to jest naprawdę 100% mitem. Od zawsze nam mówi, że bo w pewnym wieku metabolizm spowalnia i weź tu bądź szczupłym. Metabolizm nie ma żadnego znaczenia dla Waszej wagi. Żadnego znaczenia. Tylko i wyłącznie to, ile kalorii przyjmujecie, wpływa na to, ile ważycie. Metabolizm może mieć wpływ na Wasze funkcjonowanie organizmu, ale nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, ile ważycie. I ja jestem 100% przykładem, że tak jest. Dlaczego? Jak zaczynałam swoją utratę, redukcję masy ciała, to ja traciłam bardzo szybko, bo przeszłam na deficyt, organizm doznał jakby takiej totalnej zmiany i naprawdę ja zaczęłam chudnąć bardzo, bardzo szybko, tak uważam. I jak zaczęłam chudnąć, to ja potrafiłam 5 dni się nie wypróżniać. 5 dni. Ja już się martwiłam, bo to jest taki maks, że 5 dni się nie wypróżniasz. Jeżeli więcej, to już jest coś nie tak, może dojść do toksyn i tak dalej. No, generalnie jest to już niebezpieczne. Ale zawsze po tych 5 jakoś mi się udawało. Natomiast przez pierwsze 3 miesiące ja się prawie nie wypróżniałam, ale chudłam. Bo nie metabolizm ma tu znaczenie. On się po prostu ułoży w pewnym momencie, jak już to wszystko znormalnieje w organizmie, to on dojdzie do siebie. Co dalej? No, generalnie dobrze jest zaopatrzyć się w suplementy diety. I teraz tak, nie powinno się polecać żadnych suplementów diety. To nie jest coś, co nie ma wpływu na Wasz organizm. Można z nimi przedobrzyć, przekombinować, można złe suplementy brać i tak dalej. Możecie kogoś zapytać, możecie to zrobić na własnego czuja. Ja Wam suplementów nie polecę, ale suplementy są bardzo, bardzo ważne podczas chudnięcia. Teraz Wam powiem, co się dzieje, kiedy schudniesz. Na co możesz liczyć?
Co Cię może zaskoczyć, z czym będziesz musiał się zmierzyć, jak Twoje życie po tym schudnięciu będzie wyglądało. Jak Wam mówiłam, cofnęły mi się totalnie wyniki, jeżeli chodzi o moją cukrzycę. Mam idealnie w widełkach, w żadną stronę się nie przechylającą. Wątroba działa mi perfekcyjnie. Nerki, petarda. Dawno mi tak nerki nie działały jak teraz. Wszystko mam zresztą sprawdzone przez lekarza i naprawdę teraz jestem okazem zdrowia. Więc można pewne rzeczy cofnąć, jeżeli się w odpowiednim momencie jeszcze za to zabierzecie i nie przeczekacie, kiedy to się już naprawdę u Was rozwinie. Ja miałam też, słuchajcie, lipodemię. Co to jest lipodemia? To jest taki tłuszcz, który jest, tak naprawdę mówi się patologiczny tłuszcz. Generalnie to na nogach się objawia, tylko występuje u kobiet. Niestety jesteśmy naznaczone wieloma rzeczami. Lipodemia jest czymś bardzo uciążliwym, ponieważ to nie jest kwestia tylko tego, jak wyglądają nogi i że one nigdy nie wyglądają szczupło, tylko jak takie grube boczki, bo to są wady tłuszczowe, zwały takie tłuszczowe, które po prostu źle się zbiły, no i niewiele można z tym zrobić. Generalnie odsysa się ten tłuszcz po to, żeby zlikwidować tą lipodemię. Ja nie miałam jeszcze takiej najgorszej, bo to też są różne stadia, ale no, moje nogi nie wyglądały za dobrze. I muszę powiedzieć, że prawdopodobnie dzięki bieżni, dzięki bieganiu, ja tej lipodemii prawie już nie mam. Zostało mi jeszcze tu najwyżej na udzie, wysoko na udzie, dosłownie troszeczkę, ale myślę, że i tego się pozbędę. I to generalnie, jak poczytacie o tym, można to zlikwidować właśnie dietą i ćwiczeniami, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Na szczęście nie miałam takiego stadium, którego nie dało się zlikwidować. Mi udało się tego pozbyć, ale co jest najważniejsze, lipodemia bardzo boli. Jest tkliwość nóg, wiecznie są siniaki, Was to po prostu boli Was skóra, bolą Was te nogi cały czas. Teraz już tego nie mam. Mogę się w końcu w ogóle uszczypnąć, bo mnie nie można uszczypnąć. Generalnie kogoś, kto ma lipodemię, nie da się uszczypnąć, bo skóra jest napięta permanentnie i nigdy nie ma tego momentu w ogóle, żeby tą skórę móc złapać. A ja w końcu mogę. Mam bardzo umięśnione teraz nogi, bardzo. No, one wyglądają kobieco, ale są takie, że są twarde. No i to jest dzięki właśnie bieżni, bieganiu 5 razy w tygodniu, bo ja sobie taki wysiłek narzuciłam. A propos jeszcze lipodemii, to nie jest tak, że ja Wam mówię, że jak Wy schudniecie, no, a macie lipodemię, to na pewno się jej pozbędziecie, bo to jest sprawa indywidualna, co na kogo zadziała, żeby się pozbyć lipodemii. Niektórzy po prostu bez operacji i wyciągania tego tłuszczu, no nie ma szans. Ale na szczęście u mnie to tym zaplusowało. Z tego chyba jestem najbardziej szczęśliwa, że właśnie tak wyszło. Co jeszcze? Liczenie kalorii i ważenie się już z Tobą zostanie. Chyba że nie chcesz utrzymać i masz gdzieś utrzymanie tego, co przez tyle miesięcy wywalczyłaś, ale jeżeli chcesz, to niestety to musi już z Tobą zostać i to nie jest nic złego. Jest demonizowanie. Wiele osób Ci powie, że to jest chore, siedzisz i liczysz te kalorie. To nie jest chore. To nie jest chore, to jest normalne, żebyś wiedział, ile jesz. Jeżeli masz już tendencję, że jest Ci bardzo łatwo przytyć, to bez tego znowu Ci to wróci. A chodzi o to, że ten czas miałaś spędzić na budowaniu nawyków. To nie jest tak, że ja teraz już przestanę codziennie ćwiczyć na bieżni. Nie.
Słuchajcie, ja nabyłam taki nawyk, że ja idę tam jak z automatu. Ja rano od razu przebieram się w strój do ćwiczeń, jem śniadanie i tak zaczynam dzień od treningu. I to już nie 30-minutowego, a obecnie 45-minutowego. Wydłużam go sobie co chwilę. Jak dojdę do godziny, to pewnie już ta godzina mi tego treningu zostanie. Także ja to robię z przyjemnością. Cieszę się, że to polubiłam. Życzę każdemu, żeby tą aktywność, którą sobie wybrał w tym czasie, polubił. Też nie chodzi o to, żeby się zażynać. Ja nie potrafiłam odpuszczać. Ja biegłam przez już bardzo długo, 40 minut ćwiczę i tak przez 35 minut, 5 minut takiego rozruchowego i 35 minut biegu i to nie biegu 8 km na godzinę czy 9, tylko 10 km na godzinę. To jest naprawdę już szybko na bieżni. I przez tyle czasu po prostu biegniesz. Upocona byłam, ale szczęśliwa jak nie wiem. Co do rozwalania sobie stawów i tak dalej, pozostawiam to bez komentarza, bo no jak nie umiesz ćwiczyć, to nie ćwicz niczego, po prostu, moim zdaniem. Bo informacja o tym, że no, bo ktoś tam rozwalił sobie stawy i teraz już ma problem, jeżeli jesteś gruby, to nie możesz zacząć biegać. Bieganie musisz robić stopniowo. Chodzenie najpierw 4 km na godzinę na bieżni, a dopiero z czasem robisz to coraz szybciej i coraz szybciej. Przygotowujesz ciało, a nie raptownie chcesz wyników. Raptownie to się nie robi nic, szybko to się nie robi nic, a już na pewno nie prawidłowa redukcja i prawidłowe wykonywanie ćwiczeń. Więc zalecam rozsądek. Po schudnięciu, jeżeli robicie to w wieku 20 lat, raczej przy wadze 35-40 kg zrzuceniu nie będziecie widzieli różnicy w skórze. No, znaczy ta skóra będzie na bieżąco się Wam wchłaniała. Jeżeli to robicie po 40, tak jak ja, ta skóra Wam zostanie, ale jeżeli w miarę też mądrze to robicie, czyli ani bardzo szybko, ani no im wolniej chyba, tym lepiej dla skóry. To znaczy ja teraz jestem na etapie i będę Wam tu wszystko wklejała, bo porobiłam różne filmiki, zdjęcia, więc Wy to pewnie wszystko sobie na bieżąco teraz oglądacie. Jeżeli zrobisz to wolno, no to prawdopodobnie wszystko będzie super, ale to też są jakieś indywidualne kwestie tej skóry, no bo każdy z nas ma też inaczej ze skórą, więc jeżeli, nie wiem, ma duże zdolności wchłaniania, to pewnie to się wydarzy bardzo szybko. Ja uważam, że wyglądam bardzo dobrze w moich oczach i to jest genialne. Druga sprawa, u mnie nie zaistniały żadne psychologiczne kwestie. To znaczy, ja nigdy nie widziałam siebie źle, ja nigdy nie myślałam też o sobie źle i ja nigdy się nie nienawidziłam. Ja wiem, że ciężko jest to niektórym osobom zrozumieć, ale musicie wiedzieć, że to, jaką miłością się darzycie, przełoży Wam się na wszystko, na chudnięcie i na to, jak się będziecie widzieć po tym schudnięciu. Wszystko ma znaczenie. Generalnie ja się czuję ze sobą świetnie. Mój mąż mi mówi, że wyglądam cudownie i wspaniale, ale mankamenty zostały. Daję czas. Daję czas temu, co mi wisi, po to, żeby się wchłonęło. Jeżeli to się nie wchłonie, powiedzmy do lata, no to pewnie zainterweniuję i pójdę to sobie, te nadmiary wyciąć. Jedno, co w mojej głowie jest na dziś takie pewne, to że ja nie chcę już do tego, co było, wracać. Ja się czuję teraz niezwykle pięknie, ja kocham robić zakupy, kocham mierzyć ciuchy. Uwierzcie mi, że ja teraz, to jest takie niesamowite, że można wejść do sklepu i pójść
zmierzyć cokolwiek macie ochotę. Ja do tej pory wybierałam tylko takie ciuchy, w których wiedziałam, że będę wyglądała w miarę. Głównie nosiłam sukienki. Później Wam powiem o wymiarach i tak dalej, chociaż ja wszystkich sobie wymiarów nie zrobiłam, ale to, co Wam podam, to zrobi Wam po prostu, powie Wam coś o mnie. Co mnie też nauczyło ten cały etap odchudzania? To, że trzeba odpuścić i że jeżeli czegoś, że lepiej nie zjeść do końca, niż zjeść, bo się zmarnuje. Trudno. Albo dojem to innego dnia, albo innej porze, innej godzinie, ale nie mogę się napychać. Tym samym rozepcham sobie żołądek i zacznę wracać do tego, co było. Lepiej czuć, lepiej jeść wolno, bo wtedy informacja z żołądka ma czas dojść do mózgu i mózg da Ci informację, że w sumie jest ten żołądek już pełny. Jeżeli jesz wolno. Jeżeli jesz bardzo szybko, to jesteś w stanie sobie ten żołądek rozepchać, no bo nie czujesz jeszcze tej sytości. Nie dojedz, niż masz się przejeść. Jeżeli się jedzenie zmarnuje, to trudno. Wolę, żeby się zmarnowało te jedzenie, niż żebym ja miała wrócić do tego, co było. Taki przyświeca mi cel. Tego też mnie nauczyło odchudzanie się. Nie można też dopuścić do żadnej skrajności. Nie możecie popadać w obsesję. Ja się tego nauczyłam, że obsesja jest Waszym wrogiem na każdy temat. Na temat ćwiczeń. Nie przykombinowujcie. Jeżeli postanowiliście sobie, że robicie 3 razy w tygodniu trening, to róbcie 3 razy w tygodniu i nie włączajcie już więcej, bo zacznie to być obsesyjne. Jeżeli liczycie kalorie, to nie próbujcie tego liczyć obsesyjnie, tylko zaufajcie swojej intuicji, bo przez ileś miesięcy nauczyliście się, jaki produkt jaką ma kalorykę, więc przestańcie non-stop wchodzić w kalkulator i cały czas to przeliczać, bo to też tworzy obsesję. Jeżeli się ważycie, to przestańcie się ważyć codziennie, ważcie się raz w tygodniu, bo jeżeli zaczniecie częściej, to też już będzie obsesja. Unikajcie wszystkiego, co wprowadzi Was w jakąkolwiek obsesję. Nie możecie czuć się też winni, że przestajecie chudnąć, że się waga Wam zatrzymuje. Nie możecie czuć się winni i nie możecie mieć nie możecie czuć frustracji. Po prostu waga Wam stoi, trudno. Róbcie swoje. Nie patrzcie na to. Natomiast pamiętajcie też, że jeżeli długo Wam waga stoi i się ona nie zmienia i nic nie zmieniliście, no to zmieniła się Wasza waga. I teraz to była moja metoda. Ona nie musi działać u nikogo. Ale moja metoda była taka, że co 10 kg zmieniałam swój deficyt. Zapotrzebowanie organizmu maleje w momencie, kiedy zmienia się Wasza waga, ponieważ deficyt i Wasze zero kaloryczne jest uzależnione od tego, ile ważycie. Zrzucacie 10 kg, wyliczacie na nowo Wasz deficyt. I jak wprowadzicie nowy deficyt, to mówię Wam, że takich przestojów nie będziecie mieli. Są też takie metody, żeby zrobić na przykład 2-tygodniowe zero kaloryczne i znowu deficyt. Ja na początku takie coś robiłam, że 3 dni zero kaloryczne i później znowu deficyt i też nie stawała mi ta waga, ale fajniejsze się okazało przeliczanie po prostu deficytu. To wpadłam na to sama, że przecież hello, deficyt zależy, Twoje zero kaloryczne zależy od wagi, tak samo, więc Twoja waga się zmienia, więc dlaczego Ty tego nie przeliczasz? Przecież to jest logiczne. I wpadłam na to, że muszę to robić. Także unikajcie obsesji. Nie wpędzajcie się w obsesję i jeżeli widzicie, że coś zaczynacie robić więcej niż do tej pory, to wracajcie do starego trybu,
bo obsesja spowoduje, że wpadniecie w drugą skrajność, być może w anoreksję, bądź jakąś bulimię, bądź tego typu rzeczy. Absolutnie niewskazane i również bardzo, bardzo niezdrowe i groźne dla naszego organizmu. Moim zdaniem w ogóle, żeby wyjść z tego wszystkiego, najfajniej jest, kiedy robicie to dla zdrowia, bo wtedy jest bardzo dobry bodziec. Jeżeli to robicie tylko dla wyglądu, bo nasłuchaliście się, jak źle wyglądacie, to nie jest to dobre. Bardzo łatwo popadniecie w pewną obsesję, no i raczej szybko Wam wróci jojo. Świadomość. Musicie zacząć od świadomości. Musicie zacząć od wiedzy, nauki, czytania o tym i dopiero zacznijcie, żebyście wiedzieli, czy Wy na 100% tego chcecie. Bo tak jak niektórzy z Was mi pisali, czasami nie sztuką jest schudnąć. Jeżeli jesteś zdrowy, zrobisz to. Sztuką jest to utrzymać. Ale żeby to utrzymać, no to trzeba wiedzieć, że się tego chce. Jeszcze jedno podczas odchudzania Wam powiem. Będą Wam się pokazywały różne konta, gdzie ludzie się odchudzają, bo mi się to pokazywało cały czas. Gdzie się ludzie odchudzają i tak dalej. Nigdy się do nikogo nie przyrównujcie. Nie przyrównujcie tego, ile ktoś chudnie w jakim czasie. Moim błędem, moim zdaniem było to, że jednak zrobiłam to zbyt szybko. Schudnąć 35 kg w pół roku to jest bardzo szybko. Przez to, że mi polecało te kanały, że się napatrzyłam, jak dziewczyny wolno chudną, zapaliła mi się ta lampka w pewnym momencie, że coś jest nie tak, że jednak chyba robię to za szybko, ale za moment ktoś pisał, a tak wolno, mi to by się odechciało, jakbym tak wolno chudł. I teraz tak, w moim przekonaniu to, jak ja schudłam, nie do końca jest jednak właściwe. Dlatego, że ja teraz muszę się bardzo mocno skontrolować, żeby nie doprowadzić do jojo dużo bardziej niż gdybym to zrobiła wolniej. Może być tak, że deficyt, który sobie nałożyłam na samym początku, był jednak zbyt duży. Gdybym zaczęła od mniejszego deficytu, chudłabym wolniej, ale późniejszy deficyt byłby właściwy i przy na przykład utracie kolejnych 10 kg, przy przeliczeniu nowego deficytu, przez to może też ta skóra nie wyglądałaby tak, no i na pewno to zmniejsza prawdopodobieństwo jojo. Uważam, że to zrobiłam źle. Uważam też, że troszeczkę źle dobrałam sobie suplementację na początku, później to poprawiłam, ale to było trochę zbyt późno. Uważam, że pierwsza wizyta była wskazana, jeżeli chodzi o dietetyka, w moim przypadku. Bardzo dobrze byłoby to zrobić, chociażby, żeby jakiś taki pierwszy tydzień tylko mi ułożył i zapłacić za to, dlatego, że na początku było mi bardzo ciężko liczyć białko. I teraz tak, od samego początku bardzo dużo ćwiczyłam, a jak ćwiczycie i nie przyjmujecie odpowiedniej ilości białka dziennie, to niestety spalacie też mięśnie. Bardzo, bardzo to jest niedobre i niewłaściwe generalnie. Więc później zaczęłam bardzo dużo czytać i zaczęłam to robić coraz lepiej, ale uwierzcie mi, że jeżeli ja wyeliminowałam mięso, było mi ciężko bardzo dobrze dobijać białko. Ja oczywiście je dobijałam odżywkami i tak dalej, ale uważam, że dietetyk mógłby mi to
podać na tacy i ja nawet mogłabym przez resztę miesięcy już cały czas jeść to samo, bo mi nie przeszkadza generalnie jedzenie tego samego, bo ja jestem taką osobą. Jeżeli Wam przeszkadza, no to jakby musicie sobie obrać inny system, ale ja generalnie mogę jeść non-stop to samo, mi nie przeszkadza. To były moje błędy, na które nie powinnam sobie pozwolić, bo być może one na wielu rzeczach zaważą. No i dobra, już długo gadam. Mam nadzieję, że to wszystko było dla Was zrozumiałe. Przejdźmy może do parametrów. I teraz tak, ja sobie nie robiłam pomiarów, tylko tyle, co pamiętam, Wam powiem. Będę raczej rzucała po prostu rozmiarami. Moja waga przed rozpoczęciem to było 115 kg i to już była waga dramatyczna i tragiczna, dlatego że ja się nie mieściłam w ciuchy letnie z poprzedniego roku. I jak zobaczyłam, że nie dopinam się spodenki krótkie, to mnie to mną to trochę rzuciło, nie? Bo jednak co innego jest być grubym, ale już później utrzymywać tę wagę, a co innego jest, kiedy z 10 kg musiałam przytyć, nie? Więc po prostu to było przerażenie. Po 80. Pod biustem miałam 95 i miseczkę C, a teraz mam 75 pod biustem i miseczkę D. Biust, na początku myślałam, że mi spada, ale to nie biust mi spadał, to tylko tłuszcz, który był przy biuście, ale biust jako biust. Mam teraz bardzo fajne i spore cycki, o tak Wam powiem. A wcześniej to miałam nalane tłuszczem. Więc teraz mam fajny biust i fajnie mi się w staniku układa i ładnie wygląda. Jestem teraz zadowolona. Rozmiar na dole, czyli od bioder, od pasa w dół, miałam inny, bo ja po prostu mam taki typ gruszkowy, sylwetki. I rozmiar na dole, mnie już gardło boli od tego gadania. Miałam 48,50. Ostatnie dżinsy, które kupiłam jeszcze przed odchudzaniem, to był rozmiar 50. Teraz noszę na dole 38 rozmiar. Rozmiar góra, no to takie miałam 46, 44, nawet w niektóre rzeczy wchodziłam 42, ale no na brzuchu źle się układały. Tu było ok, ale na brzuchu źle. Więc powiedzmy te 46. Koszule na pewno musiały być 46. Po 38, nawet powiem Wam szczerze, że 36, niektóre rzeczy lepiej wyglądają. No i tak by to wyglądało. Pokazywałam Wam teraz podczas tego filmiku to, jak wygląda moje ciało teraz. Pokazałam Wam coś, jak wyglądało na samym początku, jak w trakcie. No, w różnych tam stylizacjach. Chciałam, żeby Wam to obrazowało trochę dokładnie cały ten przekrój czasu. Uważam, że dokonałam tego trochę zbyt szybko, no ale ciężko być niezadowolonym też, bo fajnie, że to jest już koniec. Z drugiej strony to nie jest koniec, chociaż z drugiej strony to nie jest koniec. To jest początek samoświadomości. Najważniejsze jest to, że wiem, czego nie chcę. A jak wiem, czego nie chcę, no to nie dopuszczę już do tego. Wiem, jaki mam charakter i nie każdy z Was taki ma. Wiem, co mi przyświecało, nie każdemu z Was musi to przyświecać. Odchudzanie to jest wyzwanie i nikt nie może powiedzieć inaczej. I nikt, kto nigdy nie był gruby, nie zrozumie też tego, przez co trzeba przejść, może z czym trzeba sobie poradzić emocjonalnie i mentalnie, ale ja Was rozumiem. Ja rozumiem wszystkich, którzy mają przed sobą tę drogę,
którzy być może też tej drogi nie chcą. Jest wiele osób, które odchudzało się i wrócili i twierdzili, że jako szczupli nie byli tak szczęśliwi, jak są jako grubi. I to zawsze powiedzą Wam osoby, moim zdaniem, które tak bardzo kochają jeść i tyle szczęścia im daje jedzenie, że nie wyobrażają sobie inaczej. Ja jem, by żyć. I to nie jest tak, że jedzenie daje mi szczęście. Na koniec tylko Wam powiem, co było moim największym wyzwaniem w tym wszystkim. Jedzenie było dla mnie zabijaczem czasu. I ja w tym roku, postanawiając te odchudzanie, zmieniłam też parę innych rzeczy. Dodałam coś do działalności, zrobiłam sklep internetowy, mam ogrom pracy, naprawdę, YouTube, drugi kanał. To wszystko spowodowało, że ja nawet nie miałam czasu pomyśleć o jedzeniu, a musiałam myśleć, bo musiałam jeść regularnie, bo to jest bardzo ważne w moim przypadku, nie każdego przypadku, ale w moim jest to bardzo ważne. Natomiast wcześniej nie miałam aż tyle zajęć w porównaniu do tego i miałam czas, żeby usiąść i zabić ten czas jedzeniem. Teraz nie mam czegoś takiego i wiem, że nie mogę sobie pozwolić na taki. Nawet teraz były te święta. Ja w święta raczej jadłam tylko te zerokaloryczne. No i generalnie w ogóle się nie przejadałam. W ogóle. Czułam się lekko. To były moje pierwsze święta, kiedy ja się czułam fantastycznie. Natomiast był to też czas wolny i ani razu nie przyszło mi do głowy, żeby go zabijać jedzeniem. Żeby, nie wiem, no ja mam co po prostu robić. Ja non-stop mam co robić. Jak nawet jest czas wolny, to do sklepu wpływały zamówienia, więc ja sobie je realizowałam. I nie miałam kiedy myśleć o jedzeniu. Jesteście kowalami własnego losu. Pamiętajcie, że róbcie tak, żeby Wam było dobrze. Nikogo nigdy nie oceniałam, nie oceniam i ja Wam tylko daję na swoim przykładzie, jak ta droga przeszła. Czy jestem z tego zadowolona? Co mnie czeka, co Was czeka, co czeka każdego, kto się odchudza tak naprawdę. Ale każdy z nas jest inny. Mi było łatwiej, bo ja mam twardy charakter, bo ja umiem dążyć do tego, do czego chcę, więc mi było łatwiej. I jeżeli Wy nie macie takiego charakteru, to współczuję, bo nie wiem, czy dałabym radę. Dzięki, mam nadzieję, że podobało Wam się to podsumowanie. Mam nadzieję też, że nie było zbyt chaotycznie i że powiedziałam Wam o wszystkim, chociaż jest tu milion punktów, ale wydaje mi się, że w miarę ogarnęłam to, co chciałam. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Tam odpowiem Wam na wszystkie Wasze wątpliwości. No i tak, buziaczki, do następnego, kochani. Pa, pa!